powrót Apresika, moi drodzy. Witam was bardzo serdecznie z nowym wielkim update'em na Polskę. Ogromne drzewko. Zagramy sobie tutaj, moi drodzy, pod śmigłego rydza i zobaczymy, co się wydarzy w Europie. A jeżeli chcielibyście więcej odcinków z tej modyfikacji, z tego drzewka, to koniecznie zostawcie likę pod filmem, a zagramy na przykład pod odbudowę Rzeczpospolitej i tak dalej, Unię Polsko-Litewską, Unię Trzech Narodów i tak dalej. A na eneba.com możecie kupować tanio klucze do gier. Link w opisie. Rozpoczniemy rozbudowę Polski od fabryk cywilnych. Wiem, że jest beznadzieja, ale no niestety musimy pracować z tym, czym musimy pracować. Ciężaróweczka niech też wskoczy i pociąg. Nowi dowódcy, moi drodzy, tutaj też są do wyboru, co mi się oczywiście mega podoba, ale wybierzemy Józefa oczywiście. Nowi generałowie, jak i nowi, moi drodzy, demagodzy. Tu trzeba czekać, moi drodzy, na padnięcie Piłsudskiego, więc zajmiemy się gospodarką. Zobaczcie, jakie to drzewko jest ogromne. Jezu, ilu tu jest opcji i tak dalej. I tu dopiero na prawej stronie mamy gospodareczkę i w ogóle naszą politykę zagraniczną, nie? Jest tutaj masa decyzji też nowych będzie, które ja wam postaram się pokazać w tej grze. No duchy narodowe oczywiście nie napawają tutaj optymizmem. Jednego beznadziejnego ducha narodowego już się pozbędziemy bez żadnego problemu. Bardzo dużo ciekawych ministrów tutaj jest, gospodarczych i tak dalej. Mega mi się to naprawdę, mega mi się to podoba. Ale pierwszego gościa, którego wybierzemy, będzie Chief of the Staff i musimy sobie wziąć typa od nabijania expika, bo będzie problem. Tutaj też generałowie dają expa. O Jezus, dobra, robimy to. W Niemczech oczywiście wojna domowa, komuchy, monarchiści i nacjonaliści walczą. Ten duch narodowy jest najgorszy i musimy go jak najszybciej zbijać, żeby Polska mogła się podnieść, moi drodzy. Dlatego poszedłem tutaj w prawo jak najszybciej i wyszukuję też pepance, bo będziemy potrzebować do naszych czołgów polskich coraz większych i coraz lepszych armat. No i moi drodzy, Piłsudski pada. Ja muszę przestać robić gospodareczkę i teraz musimy jak najszybciej wlecieć w wybory tutaj polityczne. Jezus, ile tu się skroluje to drzewko. Dobrze, i tutaj pójdziemy, moi drodzy, po tym celu w Party of Healing, oczywiście. I mam nadzieję, że drzewko się wyczyści. I oczywiście drugiego gościa za siłę polityczną wybieram Śmigłego Rydza, żeby jeszcze szybciej ten exp napierdzielał. Fantastycznie. Edward Śmigły Rydz, moi drodzy, seizes power in Poland i nareszcie to drzewko się zamknęło. Fantastycznie. Mam tu jeszcze jakieś głupie duchy narodowe. Na razie nie. Chyba politycznie jest nawet w porządku, moi drodzy, więc nie muszę tego na razie robić. Wrzucimy sobie tylko kult marszałka, albo lepiej nie. Na razie to olejemy i będziemy się starali naprawić gospodarczo nasz kraj. To jest najważniejsze. No i oczywiście musimy zrobić reformy militarne, bo nasze wojsko jest w beznadziejnym stanie. O proszę. I teraz musimy, moi drodzy, wykonać reformę militarną. Tutaj w decyzjach, tak naprawdę, więc będziemy to od razu robić. Polish Military Reorganization. Potrzebujemy tego. Nasz król, moi drodzy, upada. Niestety. Wybierzemy sobie gościa znowu obniżającego gutsy, żeby mieć jeszcze więcej. I teraz, moi drodzy, musimy zrobić cel Abolish Monarchy, bo inaczej obali nam dosłownie Śmigłego, nie? O, tutaj, moi drodzy, boom. Disband the PMO. Oczywiście teraz wrzucamy i nareszcie będziemy mogli wybierać doktryny na Polsce. Dobra, moi drodzy, widzę, że na świecie dzieje się coraz goręcej, czyli trzeba jak najszybciej robić fabryki wojskowe. Ruscy wchodzą w tą frakcję białorusko-ukraińsko-bałtycką. Nie mam pojęcia, czy oni ją podbiją. Ja aktualnie dopiero zaczynam wyszukiwać siły pancerne, więc no nie będzie zabawy. Tutaj sobie oczywiście wybierzemy Excellence in Mobility. Pójdziemy tutaj w mobilność. Austriacy, totalna dominacja. Nie wiem, czy nie będą się chcieli wbić w Węgrów. Ja oczywiście Węgrów zamierzam zdradzić, ponieważ, jak głupio to nie zabrzmi, ponieważ chciałbym, że tak powiem, Wielkiej Polski. I to Polska ma kontrolować Węgry, tak? Świetnie. Zmechy się wybadały, więc możemy już powoli zacząć produkować zmechanizowane wojska. Nie wiem, skąd ja na to fabryk nawalę, ale mam nadzieję, że jakimś cudem się w ogóle uda. Czas się zająć polską polityką, moi drodzy, zagraniczną, a my jeszcze niestety nie jesteśmy gotowi tankami na to, więc będziemy musieli troszeczkę bardziej defensywnie zagrać. Dobra, zrobiliśmy, moi drodzy, Vicious Enemy, teraz zrobimy Loyal Friend i tutaj możemy kombinować. Klejmy na Pomorze, ultimatum dla Austrii i tak dalej. Poczekamy jeszcze trochę, bo ja muszę naprodukować czołgów. Inaczej będę dosłownie w 4 literach, nie? Bardzo dużo decyzji, moi drodzy, możemy zawiązywać pakty obronne, wołać tutaj kraje do swojego sojuszu, zapraszać je oczywiście, albo też wysyłać ultimatum i tak dalej. No i chciałem interweniować w Kaszubii, ale Niemcy oczywiście, no szykuje się tutaj, moi drodzy, ogromna, wielka wojna, na którą nie mam pojęcia do końca, czy Polska jest gotowa. Okej, to jest ten czas. Dmowski pada, o Jezus. Wysuwamy ultimatum, jak będzie 75 siły, właśnie w tym momencie. Oczywiście robimy sobie dalej gospodareczkę. Zobaczymy, co powiedzą na to Austriacy. Mam nadzieję, że się zgodzą. Nasze dywizje pancerne już pod Krakowem czekają. Nie wiem, czemu te carackie unit są takie nazwy. Chyba muszę tu... Aha, bo to jest tu... O Boże, dobra. Rezerw infantry... I to się teraz rezerwi... Aha, dobra, okej, niech będzie. Austria odmawia moim żądaniom. O kurde, dobra, ty. No to w takim razie wojna z Austriakami. Ja Węgrów nawet nie zamierzam wzywać do tego konfliktu. Tak szczerze, bo ja nie chciałbym, żeby Węgrzy mieli cokolwiek do powiedzenia w tym konflikcie. Niestety moje czołgi nie zostały na tyle wyszkolone, że one będą praktycznie robić oro, ale zobaczymy.
zobaczymy tak naprawdę, co z tego wyjdzie. No słabo, bo słabo, ale będzie trzeba się postarać coś porobić. Wielka, potężna ofensywa, moi drodzy, polskiej armii. Oczywiście góry, wszystko, river crossing, teren, pogoda. No jest patologia i tragedia, ale nie można z tym walczyć. Raczej powinniśmy ich rozjechać prędzej czy później. Niekończąca się bitwa z niekończącym się wsparciem mojego przeciwnika, nie? Legitnie. O, ale nareszcie się przebiłem. Dobra, jedziemy dalej. No tu to już powinno być troszeczkę inaczej. Oczywiście zero ropy, więc sprowadzę sobie z Meksyku od razu za 10 fabryk, bo tutaj nie ma żartu. Poczekajmy chwilę, niż chłopakom odrobią. No i jak jest ropa, to jest inna zabawa w ogóle. Tutaj spróbujemy się jak najszerzej rozjechać w tym froncie i coś okrążyć, cokolwiek. Świetnie. Tutaj niestety organizacyjnie nam nie oddaje, ale poczekamy chwilę. Jesteśmy dosłownie milimetr od supply huba. Wątpię, że uda nam się to zdobyć oczywiście. Niech tylko Austriacy przestaną atakować i będzie super. Tu są Plainsy, moi drodzy, to postaramy się ich tutaj połamać. No wygląda to fantastyko. Powinniśmy ich łamać bez żadnego problemu. Tak naprawdę. No, gdyby nie to niekończące się wsparcie Austriaków na jednej prowincji, to już dawno by było po grze tak naprawdę. Musimy się po prostu postarać jakimś cudem, jak najszybciej to poprzebijać, powchodzić tutaj i ich połamać, nie? Tylko, że widzicie, bot nie myśli i cały czas będzie atakował moją jedną prowincję. To się pięknie na to patrzy, nie? No cóż, no musimy czekać znowu. No poczekajmy, aż Austria się wypali, bo... O! Austriacy poprowadzili wielką ofensywę na moje potężne wojsko. Wygrali. Muszę, moi drodzy, wycofać niestety moje siły pancerne, bo Austriacy są zbyt OP, nie? Atakują mnie w jednej prowincji, 24/7 i nawet im się to udaje. Ja musiałem odbić Kraków, bardzo ważny supply hub dla nas. Spróbowałbym tutaj pójść za ciosem, ale prawdopodobnie ugrzęznę bez żadnej gadki. O właśnie, super. Widzicie? To jest właśnie to, nie? Dobra, miażdżenie jest. Postaramy się ich, moi drodzy, wbić od pleców. Że chłopy mnie permanentnie atakują, ja nie jestem w stanie ofensywy wyprowadzić. Nareszcie, zobacz, widzisz? Patrz, z każdej strony jestem atakowany. Co tu się dzieje? Uspokójcie się, austriacki bocie. Dobra, postaramy się. O, no i fantastycznie zostało, moi drodzy, wszystko odcięte tutaj. Teraz powoli trzeba, moi drodzy, powybijać te dywizje okrążone i teraz wydaje mi się, że Austriacy powinni troszeczkę chociaż spuścić z tonu. Pozostała im, no, dosyć duża ilość dywizji okrążona. Oczywiście tutaj trzeba by było jeszcze utrzymać te prowincje, ale wiadomo, nie ma nic za darmo w Hearts of Iron. Spróbowałbym się jeszcze raz w tej prowincji tutaj przebić. O, tutaj dywizje w ogóle z drugiego końca kraju wracają, to swoją drogą ciekawe. Tutaj spróbujemy pomiażdżyć te dywizje okrążone też. Moje dywizje pancerne postarają się pójść tutaj za ciosem, moi drodzy. Postaramy się przeciąć, jak dziwnie to nie zabrzmi, Austriaków. Jeżeli się to uda, to będzie fantastycznie. Jeżeli nie, to będzie największa tragedia dla Polski. Mam nadzieję, że tylko dywizje jakieś nadążą za mną. Oczywiście tutaj walka czołgami w górach serdecznie polecam. Najlepsi strategzy NATO nie marzyliby o takiej taktyce. Fantastycznie. Jeszcze jedna prowincja. Może bylibyśmy w stanie to odciąć, ale no jak zwykle muszę poczekać, bo bot mnie atakuje 24/7. Musiałem się, moi drodzy, wycofać. Straciłem dywizję pancerną, żeby dobić to okrążenie 20 dywizji. O właśnie o to chodzi. I musimy troszeczkę bardziej poczekać, bo Austriacy nie są tacy słabi w tej modyfikacji i muszę tutaj troszeczkę uratować. Teraz będzie, moi drodzy, wielka ofensywa nasza. Może się to uda poprzebijać jakoś. Mam 3 dywizje pancerne. Brakuje mi medtanków oczywiście, standardzik. Powinienem to poprzebijać bez problemu, tym bardziej, że zajmę teraz supply huba. Fantastycznie, Tymbark dostał jakieś bonusy, świetnie. O, no proszę was, czołgi, dacie radę, proszę was, no przebijcie już to do końca. Panowie, no ja wiem, że jest zima i jest zimno, dajcie radę. Dobra, nieważne. Teraz spróbujemy troszeczkę inaczej to zrobić, fantastycznie. Pójdziemy dalej za ciosem i no nie ukrywam, że teraz powinno się to udać i oczywiście się nie uda. Wycofamy się teraz spokojnie znowu do tyłu i zrobimy to powoli i metodycznie. Nareszcie udało się zająć supply hub i teraz z racji tego, że trzeba metodycznie, to trzeba wybudować, moi drodzy, koleje, poczekać i dopiero się rzucić do przodu. Tu oczywiście włączymy force ataczek i spróbujemy to rozbić, mimo że tu są lasy i wszystko. Powinno nam się raczej udać tym... O Jezus, dobra, fantastycznie. Ja już ryzykować nie będę, więc ja po prostu będę czołgami dobijał te dywizje w okrążeniu, niż bawić się piechotą. Tutaj spróbujemy z tego zrobić jeszcze mniejsze pakieciki, takie małe, tak naprawdę. Powinno to wyjść, świetnie. Dobijemy już to do zera, żebyśmy mieli więcej dywizji piechoty na froncie. Ale to już będzie łatwizna, jak oni mają attrition, to już jest koniec gry, panowie. Te czołgi już praktycznie dały radę, że tak powiem. Bum. Patrzcie, ile dywizji Austro-Węgier zostaje okrążone. Przepraszam, samej Austrii. Wybijamy bez problemu. Piechota, do widzenia. Spróbujemy teraz zdobyć kolejny supply hub. No tutaj trzeba prowadzić, moi drodzy, walkę metodycznie, żeby nas nie odcięli, żeby mieć, jakby to powiedzieć, bardzo dużo suppliesów. To powinno oddać, świetnie. I teraz ja bym pojechał tak naprawdę tędy, ale wątpię, że oni dadzą radę dojechać, więc spróbujemy to zrobić bezrzekowo i właśnie w ten sposób. I zobaczcie, kolejny raz odcięłem bardzo dużą ilość austriackich wojsk, moi drodzy. No przejechałem się dosłownie po nich bez żadnego problemu. Teraz tylko ten kocioł zniszczyć. Teraz, moi drodzy, dobijemy to okrążenie. Nie wiem, ile tu jest nawet dywizji, ale z tego, co widzę, ogrom, tylko po prostu puszczam nasze czołgi, żeby to dobić praktycznie do zera, już kompletnie. Straty są ogromne. 2 miliony Austriaków prawie padło. I teraz znowu, moi drodzy, przetniemy sobie na pół Austrię, tutaj, oczywiście. I znowu kolejny kociołek. Pożegnamy się z armią. Tutaj nasza armia powinna sobie raczej poradzić. Ja spróbuję teraz użyć tych
tanków, żeby po prostu wjechać do Wiednia. To powinno się bez żadnego problemu, moi drodzy, udać, z tego co widzę. Chociaż nie wiadomo, bo nie mamy supply hubów. Spróbujemy zeszturmować Wiedeń, dokładnie, tymi czołgami. Boże, easy, panowie, o czym tutaj w ogóle rozmawiać? Oni zostali totalnie rozjechani, nie? I to tak totalnie. Zobaczcie, to jest gra dosłownie jak gra o Tron. To ja sobie już teraz puszczam planisko, no bo to jest game over, tak? Takie mam wrażenie. Pojedziemy sobie na Salzburg, prawdopodobnie zostanie odcięty, oczywiście, że tak. No i tutaj już jest, moi drodzy, bye. O, tutaj na Pragę ofensywa dosyć nie idzie, ale chyba ta piechota długofalowo sobie poradzi. No, zaraz powinna być chyba konferencja pokojowa albo jakiś pokój oskryptowany, nie mam pojęcia, bo tutaj jeszcze nic nie mam z tych decyzji. Praga powinna zostać zajęta w 10 sekund, właśnie o tym mówię, i nie ma kapitulacji? Ty, nie ma. Austriakom się po prostu gdzie indziej przeniosło ten. O Boże, no dobra, mam. Oj, jest kapitulacja, moi drodzy. Super, moi drodzy. Jesteśmy po wojnie, wzięliśmy Czechy dla siebie, bo je będziemy mogli korować w późniejszych decyzjach, więc oczywiście weźmiemy je tutaj, w razie czego. Węgry w wojnie nie były, Austriacy są naszą marionetką, łącznie z Chorwacją, mamy potężną OP wielką frakcję i tutaj Niemcy są atakowane przez Francję komunistyczną. Tutaj jest zadyma w ogóle Urus. O, jest celik, moi drodzy, wjeżdżamy, Klein poszedł ostry na Pomorze i tutaj już raczej bez czołgów, no pewnie, że tak. Moje dywizje, moi drodzy, zaraz zdobędą Berlin. Może nawet czołgi podeślę, gdyby Niemcy stawiali jakiś opór, ale z tego co widzę, to do Berlina to już wesz... No i panowie, Gdańsk oczywiście zawsze polski, Pomorze oczywiście nasze i tak dalej. Postaramy się tutaj pokraść co niemiara. O, tu już pierwsza bitwa. O, zaczniemy integrować, moi drodzy, Czechy i Pomorze do siebie. Kurde, wojna z Francją czy wojna z Rosją? Muszę się zastanowić. Ruscy będą o wiele bardziej problematyczni, tak naprawdę, jeżeli chodzi o potyczkę i będzie ona dłuższa, męcząca, więc chyba zdecyduje się obecnie na atak na Francję zaraz. Przygotuję dywizję, Francuzi nie mają frakcji, ja tutaj dywizje pancerne mam powerbowane, możemy z Francuzami się nieźle pobawić. Wiecie co? Szukam sojusznika, takiego nie za bardzo, ale spróbujemy zaprosić, moi drodzy, Roman Empire. Dobra, nie mogę ich zaprosić, moi drodzy, bo mam Austrię na papecie, ale spróbujemy zaprosić na przykład Rumunię. Nie, Rumunia już jest w aliantach, tak jakby. O mój Boże, no dobra. Drodzy, to będzie zemsta za traktat wersalski oczywiście na Francuzów. Czekam aż Francuzi, oj, oni zaraz powinni przyprowadzić swoje dywizje. Poczekam, dam im szansę. Dorekrutowałem dywizję, zboostowałem war support, jest wszystko. Tu będzie prawdziwa gojda. Prawdopodobnie spróbuję się po nich jak najszybciej przejechać, zagarnąć jak najwięcej ziemi. Jest celicho na Francję, moi drodzy. Francja ma około 100 dywizji. Ja spróbuję zagarnąć jak najwięcej wojska. Oczywiście Francja wzywa wszystkich do wojny. My sobie tutaj bez żadnego problemu poradzimy. Ja też wezwę swoich sojuszników tutaj do wojny i jedziemy. Raczej, kurde, panowie, jeżeli to się skończy na puszczonym planie, to będę bardzo mocno zawiedziony, że Francja nie była w stanie stawić czoła wojsku polskiemu, tak na serio, i stanęła gorzej niż Austria, tak naprawdę. Gorzej od Austriaków, moi drodzy, sobie radzą, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ofensywa trwa, francuskie dywizje są. Ja tutaj wyleciałem za daleko, straciłem wojsko, ale nie ma tragedii. Miażdżymy ich w polu jak na razie, 0 samolotów. No to powinien być rozjaździk tak naprawdę. Tym bardziej, że tutaj też dobijamy resztkę wojsk. Do widzenia. Panowie, no to tutaj nie ma o czym gadać, tak naprawdę. Teraz dopiero możemy się przeorganizować i podprowadzić nasze tanki do jakiegoś okrążenia. O Jezus, panowie, tutaj będzie miażdżone oczywiście przy linii Maginota. Postaramy się tak zwanej tutaj poprzejeżdżać. Postaramy się tutaj okrążyć francuskie wojsko. Mam nadzieję, że się uda po prostu. Nie mam zbytnio wygórowanych oczekiwań względem mojego wojska, ale no byłoby całkiem przyjemnie, jeżeli udałoby nam się odciąć część francuskiej armii. No i panowie, no czy ktoś się spodziewał innego rezultatu? Bo ja szczerze nie za bardzo. Postaramy się jeszcze dziabnąć ich tutaj z drugiej strony całkowicie. Może tutaj moja piechota dobiegnie, to by było fajne. Super. I moi drodzy, cała francuska armia praktycznie została odcięta. A nie została odcięta, bo oni mają Belgię w sojuszu. XD, oczywiście, zapomniałem o tym. Więc udajemy się w głąb Francji, no. Nie mam innego wyjścia, jak zająć dodatkowe supply huby w tych terenach, w tych prowincjach. Postaramy się tutaj okrążyć. No i super, mamy supply huba. Francuzi nie nadążają. Tutaj oczywiście będzie puszczone planisko. Wjeżdżamy do Francji. Nie wiem, do Paryża, przepraszam. Nie wiem, czy to będzie kapitulacja mojego przeciwnika. Mam nadzieję skrytą troszeczkę, że tak. Świetnie. Nasze siły pancerne sobie idealnie poradziły z tym przebiciem. Aktualnie trzeba się przeorganizować, przestać atakować. Niech panowie sobie się porozchodzą, a my postaramy się podomykać. Ej, tutaj stoję pod Dunkierką prawie. W Dunkierce nawet stoję. Postaramy się przywrócić tutaj panowanie w tych terenach. No i oczywiście tutaj, panowie, bye. Poczekajmy, niech tylko ta piechota się rozejdzie swobodnie na prowincję i zrobimy jeszcze jedno okrążenie. France goes Turkey, okej. Niestety tutaj nie mamy supply huba, to dlatego mamy problemy zaopatrzeniowe, panowie. Nie ma o czym gadać. Tutaj musimy na południu rozpocząć, żeby zwolnić większość dywizji zaopatrzenia i kolei. Moi drodzy, pacyfikację tych jednostek okrążonych. Kompletnie o tym zapomniałem, nie? Całkowicie o tym zapomniałem, ale to już będzie bajo, oczywiście. Nareszcie, armia francuska zostaje wyeliminowana. Tutaj kontrofensywa. Musimy uważać, żeby te czołgi nie poległy. Spróbujemy tutaj wejść. Postaramy się troszeczkę złapać, że tak powiem, wiatru w żagle. Fantastycznie. Aktualnie spróbujemy sobie extra supply zorganizować w tych terenach. Fantastico. I próbujemy próć
stronę, moi drodzy, tutaj kanału La Manche. Oczywiście się to udało, więc świetnie skorzystaliśmy z tego. No i panowie, osiągnąłem to praktycznie co chciałem, czyli rozcięcie ich wojsk na pół. I teraz możemy tłamsić te dywizje na plecach tutaj, które są. Fantastycznie. I to już będzie rychły upadek Francji. Jeżeli chodzi o Rosję, no to zorganizowałem tutaj szpiegów, moi drodzy, i będziemy budowali collaboration government u ruskich permanentnie, automatycznie, żeby ich łatwiej było w razie czego podbić. A teraz zajmijmy się dobiciem tutaj tych wojsk. To oczywiście ciężkie nie będzie, bo no, muszę ich zmiażdżyć w polu. Tutaj też dużo dywizji zbytnio nie ma. I tutaj standardowo, moi drodzy, jest takie metodyczne łamanie oporu przeciwnika. No to jest tragiczny teren, bo nie ma suppliesów, jest oczywiście tona lasów. Trzeba to po prostu bardzo powoli atakować. Piechota sobie tutaj nie radzi. Wróg powinien mieć coraz bardziej ogromne, że tak powiem, attrition, a nasze czołgi sobie radzą fantastycznie. Luksemburg kapituluje fantastycznie. Teraz wystarczy tylko dobić resztkę wojsk francuskich. Oczywiście, fantastico. I możemy ruszać z dalszą ofensywą na Francję. No i teraz czas wrócić do Paryża. Oczywiście odepchnęli mnie, bo nie widziałem tego przez chwilę. Tym bardziej, że moja piechota już sobie tutaj zaczyna fantastycznie radzić w tym boju, że tak powiem. Oczywiście jest zmiażdżone. Rozpoczynamy bitwę o Paryż, nawet nie moimi czołgami, ale tu powinniśmy to zdobyć raczej. Próbujemy teraz tankami wejść i chyba tanki sobie poradzą w 100% raczej. No pewnie, że tak, chłopie. 40 breakthrough, to jest dopiero statystyka fantastyczna. I Paryż jest zajęty, czekamy na suppliesy. Francja do kapitulacji, Francja straciła dużo ludzi, bo 1 000 000, ale do kapitulacji też ma dużo. Jak tam collaboration governmenty na ruskich? Dobrze idą, fantastycznie. Tak? I teraz, żeby nie męczyć się z Francją, podpuścimy tutaj troszeczkę planu, żeby ich pomęczyć na froncie troszeczkę. I to widzę, że nie zadziała, więc postaramy się, o tu oczywiście last stand, poczekamy. I teraz spróbujemy wejść. No i to już jest game over, moi drodzy. Jak moje czołgi mają dobry teren do jazdy, no to już jest bye, nie? To już jest bajo. Seryjnie. To już jest, panowie, bajo. Zobaczcie. Cała armia północna francuska została totalnie ścięta. Całkowicie, nie? I tu już jest naprawdę bajo. O Jezus. Panowie, na tym speedzie to nawet nie da się strat obserwować. Pójdziemy sobie tutaj w okrążenie oczywiście. Jezus, jak to szybko. Wszystko się dzieje. Ja chyba muszę prędkość zwolnić. Oczywiście odcięte. Tutaj piechota już ma szturmować to miasto. Świetnie. No i jest, moi drodzy, złamanie frontu. Na szczęście dywizji piechoty mam tyle, że mogę sobie na to pozwolić, bo widzę, że chłopaki tutaj za mną szybko jadą dosyć, więc to jest oczywiście fajna sprawa. Wjedziemy tak. Kolejne dywizje zostały odcięte. Fantastycznie. Teraz dobijemy te kotły, no bo to raczej tu już nic innego nie pozostało. Ruszamy w stronę Brestu. Niech czołgi sobie pojadą właśnie w ten sposób. Superancka sprawa. Połamane, bye. Teraz jest przejazd, moi drodzy, tędy. Dobicie tych dywizji pancernych. Super. No i to już można Francję praktycznie kończyć. Postaramy się, wątpię, że to się uda, nie? Ale postaramy się pójść w ogromne okrążenie tych wojsk. Ja sądzę, że zostanę prędzej czy później odcięty gdzieś przez dywizję AI piechoty, tym bardziej, że moja piechota za mną nie nadąży. Spróbujemy się przełamać tutaj i wjechać tu. Jeżeli to wyjdzie, to będzie naprawdę piękne odcięcie, nie? Naprawdę piękne okrążenie, ale widzę już, że nie wyjdzie. Szkoda, a byłem tak blisko, moi drodzy, naprawdę połamania tego. I wyszło jednak. Okej, dobra, jednak cofam moje słowa. Okrążyliśmy znowu armię francuską, całkowicie. I to już mi się ich szkoda zrobiło, wiecie? To ja puszczę plan, bo to już jest koniec, nie? Francuzi mają po jednej dywizji na kratce, więc tutaj już się nie opłaca okrążać. Straty Francji w tej wojnie wyglądają tak, że stracili prawie 2 miliony, ja pół. No powiem tak, z ruskimi to będzie dopiero walka, nie? Bo Ruscy pewnie będą mieli 1 600 000 dywizji, więc będzie zabawnie, tym bardziej, że ja gram tutaj totalnie bez lotnictwa. Wyślemy atasze do Japonii. Oczywiście tutaj będzie przyszłość, moi drodzy. O, Japonia zaakceptowała, wieczna przyjaźń z Węgrami. Francuzi kapitulują. Moi drodzy, cała Europa została zmarionetkowana, fantastycznie. W ogóle co jest? Chłopie, Goering marionetką Polski? Świetnie. To teraz trzeba, moi drodzy, kombinować powoli na ruskich, nie? I będzie jechanka. Tym bardziej, że ukradłem wszystkim flotę i mam, moi drodzy, tyle dywizji, że mam bardzo dużo floty. 200 statków ponad. Ja bym chyba UK pokonał nawet, ale poczekamy. Trzeba zagadać. Collaboration governmenty tutaj się porobiły. Okej, fantastico. Trzeba dodać szpiega, bo jeden złapany. Świetnie. Dobra, no i co, panowie, trzeba z ruskimi porozmawiać. Moi drodzy, wybadałem sobie modern tanki. Teraz będziemy robić na ruskich cel Wargol. Dorekrutowałem sobie dywizję, mam więcej dywizji pancernych, ale sądzę, tutaj tak całkowicie serio, że ja nawet nie będę musiał w Rosji mikrować, tylko po prostu włócznie moja siła pancerna raczej zmiażdży bez problemu ruskich, tak naprawdę. I to będzie praktycznie przejazd, nie? Tak to widzę. Za 19 dni cel. Moi drodzy, robię cel i sądzę, że ich tutaj po prostu przejadę, nie? Tym bardziej, że Ruscy nie mają żadnej dywizji na granicy ze mną i zobaczcie, jak to wygląda. To jest praktycznie bye, nie? To jest praktycznie bye. No i dywizje pancerne nawet nie musiałem nimi mikrować, ja po prostu kliknę nimi prawym przyciskiem myszy na Moskwę i to już jest praktycznie bajo, nie? Zobaczcie. Jezus Maria. Już dojechałem do Moskwy praktycznie. Ruscy ledwo jakimiś dywizjami starają się praktycznie coś powrócić, ale chyba tutaj moje dywizje pancerne sobie jednak poradzą. Z tego co widzę. Jestem już pod Moskwą, tak naprawdę. Zaopatrzenie jest tutaj strasznie kulawe, bo ja muszę pół Rosji jeszcze zająć. Mi się supply huby nie nadążają przejmować. Tak szybko ich zajmujemy. Oczywiście front mi się rypie. Typowe widzicie. Typowo front zrypany przez Rumunię. Muszę poprosić ją o military access. Właśnie o to chodzi. I dopiero teraz muszę ustawić front na ruskich. Przeorganizować wojsko. Fantastycznie.
fantastycznie. Ile mam collab governmentów? Zaraz zobaczymy. No trochę mam collab governmentów, więc oni powinni skapitulować jakoś ładniej. Puszczamy, moi drodzy, moje tanki i moja piechota teraz może już lecieć i miażdżyć. Na Estonię to, powiem wam szczerze, nawet nie wiem, czy mi się opłaca to wojsko wysyłać, bo oni raczej przejdą z tej strony i ich skapitulują. Moskwa już jest moja, została zajęta. Jezus, to jest pogrom, dosłownie. Ruscy mieli być OP, mieli być giga silni, no ale nie są. Ja jestem jednak silniejszy. Do Estonii, wiecie co? Jednak oddeleguję moje siły pancerne, jak to głupio zabrzmi, bo one i tak tam pewnie nie będą miały suppliesa, żeby walczyć, więc po prostu przejadę tutaj Rosję siłami pancernymi, nie? No i pyk. No i dosłownie zostali Ruscy, moi drodzy, rozpykani. Tu oni nie mają w ogóle dywizji, żeby się bronić. Rosja miała z 200 dywizji, ona dalej ma 70 do 140, ale ich rozjechałem perfekcyjnie, nie? Super. I Sankt Petersburg jak padnie, to ja nie wiem, czy nie będzie blisko bardzo kapitulacji Rosji. Zaraz zobaczymy. O, no to panowie, to będzie koniec przez te collab governmenty. Zobaczcie. Dzięki collab governmentom ja ruskich przerzucę w 10 sekund do konferencji pokojowej. No i to już jest, moi drodzy, koniec. Carycyn pada i jest koniec Rosji. O, moi drodzy, chyba przed Carycynem mamy kapitulację rosyjską. Fantastycznie. No i zostało jeszcze porozmawiać z Turcją, nie? Tak naprawdę. I mi się wydaje, że to będzie dosyć szybka rozmowa i dosyć szybko chyba się dogadamy, z tego co widzę. O, właśnie. Panowie czołgiści, proszę bardzo wjechać coraz głębiej. No i Jezus Maria, jaka polska szarańcza. I Finlandia kapituluje w ogóle, nawet nie wiedziałem, że tam walczę i na Adanę, panowie. I to powinna być chyba kapitulacja Turcji. Oho, no. Moi drodzy, konferencje pokojowe bez player-leda, to chyba sami rozumiecie, co się tu po prostu dzieje. Udało mi się ukraść Konstantynopol i udało mi się ukraść te tereny. Robię Rise of the Empire, moi drodzy, i mamy Greater Polish Empire, które powstało, to będą kory, to będzie wszystko Greater Polish Empire Proclaimed, mamy to. No jesteśmy naprawdę silni, UK i Bułgarię to bym rozjechał w 10 sekund. Sami chyba widzieliście, co się stało z ruskimi. Mam nawet floty, jakbym chciał, ale to. Moi drodzy, na koniec powiem tylko tyle, że jeżeli chcielibyście inną drogę jeszcze zobaczyć i więcej podbojów, to zostawcie 3K lajków i wjeżdżamy jeszcze na Apresika. Może po tej jeszcze jednej Polsce ogralibyśmy coś innego, zobaczymy. Dzięki za oglądanie i do następnego odcinka.